to, nad czym pracowałem całkiem sporo czasu. To było pracowanie z systemem, w którym idąc gdziekolwiek zabieram sobie kubeczek i kawkę i z takim widoczkiem jak tu można się napić kawy. Nie jest to najwybitniejszy twór kawopodobny, ale na pewno w takich okolicznościach jest dobry. Tam na horyzoncie, jak się przyjrzycie, jest nitka promowa ze sportu Split praktycznie na każdą wyspę i też, jeśli dobrze myślę, ze Splitu również pływają promy do Włoch. Zastanawiacie się pewnie, gdzie jesteśmy, a jesteśmy tu, gdzie schodzimy codziennie praktycznie, bo jest to bardzo blisko od naszego domu, czyli jesteśmy na plaży w Stobreć. Stobreć to jest taka mała mieścinka pod Splitem, no i tutaj mamy całą plażę praktycznie zawsze dla siebie, bo jest dzika, jest troszkę mniej uregulowana, a też równolegle dzięki temu możemy troszeczkę sobie pozwolić puścić Morgana, tak żeby sobie mógł pobiegać. Morgan też stawia pierwsze kroki w wodzie. Idzie mu średnio, ale się stara bardzo. To jest dopiero nasz trzeci film na naszym kanale, ale już się zapowiada, że będzie dobrze, bo satysfakcjonujące jest to, że kilku osobom się to podoba i będziemy chcieli robić to dalej dla tych kilku osób i kilku nowych, które się pojawią. A zastanawiacie się zapewne też, skąd w ogóle się tu wzięliśmy i co stoi za tym, żeby mieszkać w Chorwacji. Z jednej strony trzeba rozważyć fakt, że można powiedzieć, że nie podjęliśmy tej decyzji jakoś wybitnie przemyślanej, bo mniej więcej od momentu pomysłu do realizacji minęło niecałe 30 dni. I wszystko to się wydarzyło, życie stanęło na głowie i po prostu przyjechaliśmy tutaj z końcem kwietnia, chyba z początkiem maja. Tak czy owak, no już lekką ręką pół roku tu jesteśmy. I w gruncie rzeczy decyzja była przemyślana, bo moment, w którym padł pomysł, no to tak jak mówię, wszystko stanęło na głowie, żeby jak najlepiej ten pomysł zrealizować. Przeprowadzka do innego kraju, jak niektórzy pewnie wiecie, wiąże się z kilkoma takimi problematycznymi kwestiami pod tytułem na przykład nierozumienie języka lokalnego, nieznajomość na przykład rynku wynajmu mieszkań, czy domków, czy czegokolwiek, czy chociażby logistyka całej przeprowadzki. Moment, w którym przewidywane jest przewiezienie całego życia w jednym samochodzie typu mini crossover, czyli taki nie do końca dokończony SUV, czyli taka Mazda nasza. No to jest trudna rzecz logistycznie, plus jeszcze jak się ma psa i w gruncie rzeczy zrobiliśmy to w sumie na raz, nie wiem jakim cudem. Czyli w dużym skrócie, znaleźliśmy mieszkanie na grupce na Facebooku, z drugiej strony zorganizowaliśmy sobie pracę tak, żeby dało się wyjechać przede wszystkim, przenieśliśmy się do pracy zdalnej, przenieśliśmy wszystkie nasze zlecenia, które realizowaliśmy tak, żeby to się udało. Jak widać, zadziałało. Praca zdalna powstała właśnie w przeciągu miesiąca. Postaraliśmy się dopiąć część zobowiązań w Polsce, które były do dopięcia po prostu, tak żeby z czystą kartą powiedzmy tutaj przyjechać. Co nie do końca się udało, ale o tym będzie w następnym filmie zapewne. No i padła decyzja, był termin, wzięliśmy się, spakowaliśmy i pojechaliśmy. Czemu Chorwacja? Odpowiedzi jest kilka i zapewne każdy, kto by został zapytany o to pytanie, udzieliłby innej odpowiedzi. W moim przypadku osobistym to faktycznie troszeczkę chęć zwolnienia sobie w życiu, tak żeby dać sobie pewien czas na taką wewnętrzną pracę z samym sobą. Brzmi filozoficznie, ale chodzi po prostu o to, żeby świadomie sobie usystematyzować pewne rzeczy. A z drugiej strony wybór całkowicie nieprzypadkowy, bo Chorwacja zarówno językowo, jak i kulturowo jest bardzo podobna w wielu kwestiach do Polski, więc było to relatywnie proste. Plus dystans, tam 1300 km jest do zrobienia w całkiem krótkim czasie, tak jak się nad tym popracuje.
No i oczywiście też kwestia finansowa. Chorwacja wcale nie jest dużo droższa od Polski, a jak się przyjrzymy przy galopującej inflacji w Polsce, to w niektórych kwestiach Chorwacja jest nawet tańsza. Nawet zważywszy na region turystyczny, w którym jesteśmy, czytaj Dalmacja, jak i też praktycznie cały sezon turystyczny, który zdążyliśmy tutaj przeżyć. Teraz zaczynamy sezon postturystyczny, czyli brak sezonu turystycznego, w związku z czym to też może wygenerować kilka fajnych przygód, ale już takich o charakterze mniej odwiedzająco-poznawczym, a bardziej lokalno-asymilacyjnym. Również też nie można pominąć kilku takich powodów pod tytułem sytuacja Polski. No, Polska przestaje, przynajmniej w mojej perspektywie, być takim rajem, w którym się wszyscy zdążyliśmy wychować i poznać. I tylko i wyłącznie perspektywa znania czegoś, znania pewnej sytuacji nie gwarantuje Ci faktu, że będziesz w tej sytuacji dalej mógł funkcjonować ładnie i zgrabnie. A patrząc po całokształcie, w którym Polska aktualnie się rozwija, a może w niektórych sferach nawet cofa, to ja osobiście uznałem, że to nie jest najlepsze miejsce dla mnie i czas zacząć pewną podróż. Wiem, że ta wypowiedź może nie mieć zawsze ładu i składu, ale to jest taka krótka introdukcja tej historii z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy myślę, że trochę pracy by musiało zostać włożone. Nie żałuję absolutnie niczego, co tutaj się wydarzyło i jak się toczą historie, a skutkiem tego jest dużo nowych pomysłów, dużo nowych możliwości, też moja osobista zmiana sytuacji zawodowej, jak i też potencjał na przyszłość, czyli plan zakupu łodzi. Z tą łodzią to też jest temat rzeka, bo chcemy to zrobić jak najszybciej, ale dajemy sobie racjonalny czas, żeby móc to zrobić. Czyli układamy sobie pracę tak, żeby była jak najmniej obarczona ryzykiem zaniedbania. Z drugiej strony też musimy perspektywę finansową mocno zaplanować tak, żeby nie generowało to żadnego negatywnego skutku i pewnego niebezpieczeństwa, jak i też czas na potencjalną renowację. Renowację, czyli skutek zakupu potencjalnie czegoś taniego, ale wymagającego trochę pracy. Skutkiem sumarycznym, ale przekombinowałem to zdanie, skutkiem sumarycznym będzie to, że dużo pracy włożonej własnoręcznie w renowację tej łodzi sprawi, że będziemy mieli również pewne pojęcie o mechanizmach działania i też łatwość w utrzymaniu jej w przyszłości. Podsumowując, dobre jest życie, jeśli się podnosi pewne ryzyko i właśnie stąd się tacy ludzie biorą z decyzji, które zapadają szybko, a mają mocny skutek na nasze życia i wasze życia. Więc jeśli ktoś ma wahanie, czy zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę, ja bym tak zrobił. Na dziś to wszystko, dzięki bardzo za uwagę. Trochę więcej opowieści, ale no, musicie wiedzieć, skąd to się wszystko bierze. Założyliśmy sobie Instagram Lagun Podłoga Adventure. Można wpaść, tam będziemy wrzucać trochę inne treści. No i fajnie, że jesteście z nami. Dzięki piękne i do zobaczenia w następnym odcinku. Ola, podziel się z nami, co będzie w następnym vlogu. A co chcecie, żeby było w następnym?